Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ponownie z siedziby firmy SNS Foods z miasta Łodzi. Moje nazwisko Cezary Bogusz i chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować webinar o temacie lodówka i terminy. Może ktoś pomyśli, że ten termin i temat bardzo banalny i oczywiście nie będę parafrazował żartu, że wiecznie w lodówce jest zapalone światło i przed zamknięciem trzeba gasić, ale opowiem Państwu o kilku rzeczach, które warto wiedzieć i sami Państwo dojdą do wniosku, że popełniają Państwo wiele błędów. Czy dobrze użytkujemy swoją lodówkę? Czy coś wiemy na temat terminów przydatności? To myślę, że Państwa zaciekawi w dzisiejszym spotkaniu. Lodówka, chłodziarko-zamrażarka. Oczywiście każdy wie prawie wszystko o tym. Jednak jak się dobrze temu przyjrzeć, to mamy różne rodzaje. Oczywiście mamy chłodziarko-zamrażarkę, która ma dwie komory. Jedna komora służy do chłodzenia, czyli to jest temperatura gdzieś w okolicy do 0 stopni. I mamy komorę, gdzie mamy komorę mrożenia, czyli temperatura zdecydowanie poniżej 0, minus 16, 18. Są fanatycy, którzy dochodzą do minus 22. Te komory mogą występować względem siebie w różnych konfiguracjach. Jedna na górze, druga na dole. Mamy szuflady, mamy to połączone, więc w zależności od tego, co kto sobie kupił do domu. Temperatura w komorze chłodzenia waha się generalnie od temperatury plus 2 do plus 8 stopni, a w zamrażarce mamy temperaturę od minus 2 do minus 26. Ja preferuję temperaturę minus 18 i minus 20 i zaraz Państwo to zobaczą. Sama chłodziarka, bo tak zazwyczaj nazywamy lodówkę, jest to urządzenie, maszyna cieplna, której zadaniem jest obniżenie temperatury środowiska chłodzonego kosztem doprowadzonej energii. Na zdjęciu widzą Państwo moją lodówkę ode mnie z domu, która jest ustawiona komora chłodzenia na temperaturę 2 stopnie. Dlaczego 2 stopnie, a nie wyżej? Za chwileczkę Państwu o tym powiem. I komora dedykowana do towarów, do produktów zamrożonych, gdzie jest ustawiona temperatura minus 20 stopni. Mówiłem Państwu na jednym z poprzednich naszych spotkań na temat Listerii monocytogenes. To jest jedna z najgorszych bakterii, która może być obecna w naszym pożywieniu, w naszym żywieniu. Ma zdolność namnażania się w temperaturze lodówki. Już powyżej 2 stopni Celsjusza, 3, 4, 5 albo 6, bakteria zwana często bakterią właśnie lodówkową posiada zdolność namnażania się. Dlatego 2 stopnie jest to ta temperatura, która w miarę utrzymuje, jeśli już jest obecna listeria, utrzymuje ją w takiej sytuacji, że ona się nie namnaża. Maksymalnie obniżając temperaturę ograniczamy jej ekspansję. Produkty mrożone bądź głęboko mrożone, czyli temperatura minus 18 stopni lub niżej, w takiej temperaturze powinny być przechowywane wszystkie mrożonki. W sklepie są utrzymywane w takiej temperaturze, dlatego też przynosząc je do domu powinniśmy zapewnić taką samą temperaturę. Musimy zwracać uwagę baczną na etykiety, na to, co jest napisane, na to, co postanowił producent, wprowadzając dany produkt do obrotu. Do domu przywozimy takie produkty zamrożone, najlepiej w torbach termicznych, takich termoizolacyjnych. Generalnie one są dostępne we wszystkich marketach, supermarketach. Wycieramy ewentualnie taki produkt z występujących skroplin i wkładamy ścisło do zamrażarki. Dlaczego ścisło? To też za chwilę będzie na naszym spotkaniu. Każdego roku wyrzucamy mnóstwo jedzenia. Każdego roku, każdego dnia. Nie ma nic gorszego niż pozbywanie się produktów spożywczych tylko i wyłącznie dlatego, że my sami źle przechowywaliśmy tą żywność w lodówce. Dlatego musimy sprawdzać, co mamy w lodówce i podejmując decyzję o zakupie, musimy sprawdzać, czy mamy ten produkt w nadmiarze, czy go nam naprawdę brakuje. Lodówka powinna być czysta. Brzmi to jak banał, ale tak powinno być. Co generalnie zapewnia nam obojętny zapach w całej komorze, jeżeli ta lodówka jest czysta. Zaleca się, aby czynność mycia przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu. Oczywiście zaraz ktoś powie, no jak to, myjemy lodówkę detergentami, zaraz tam wkładamy żywność. Oczywiście mamy specjalne środki do utrzymywania higieny, czystości w lodówce i to są detergenty, które możemy kupić w sklepie.
ale nie chcąc zbytnio zanieczyszczać jeszcze środowiska, możemy taki detergent zrobić domowym sposobem. Pierwszy sposób, bardzo prosty, jest to mieszanka wody z octem. Drugi sposób, który ja na przykład wykorzystuję w domu, jest to mieszanka sody oczyszczonej z wodą lub z octem. Wyjmujemy wszystko z lodówki, myjemy wszystkie półki, wszystkie luźne jakieś części, które możemy wyjąć, na przykład te pudełeczka na jajka. Myjemy to, wycieramy do sucha, wkładamy do lodówki, zapełniamy lodówkę, mamy lodówkę czystą. Czysta, ale nie oznacza, że po pewnym czasie nie powstają różne nieprzyjemne zapachy. Te nieprzyjemne zapachy często powstają dlatego, że źle żeśmy umyli tą lodówkę, bądź wprowadzamy do lodówki produkty, które niestety mają swoiste zapachy i te zapachy na skutek przebywania w lodówce 24-48 godzin, no te zapachy zamieniają się już, to nie są zapachy, tylko to są brzydkie zapachy, można powiedzieć. Jak pozbyć się takich nieprzyjemnych zapachów z naszej lodówki? Pierwszy sposób, dość ekstremalny i może niektórych ludzi zadziwi, ale kupujemy silikonowy żwirek dla kotów. Wysokie właściwości absorpcyjne. Jest to silikonowy żwirek, więc nie musimy się tego obawiać, że wprowadzi to jakiś obcy zapach czy obcy związek do naszej lodówki, ale pozbędziemy się tego nieprzyjemnego zapachu wręcz w ciągu godziny. Mamy mieloną kawę. Taką mieloną kawę rozsypujemy na talerzyk, spodek, czy wrzucamy do jakiejś małej filiżanki. Wsadzamy do lodówki, z tym, że to jest sposób dobry na maksymalnie 3 dni. Mamy połówkę jabłka, którą ozdabiamy goździkami, nie mylić panowie z gwoździami. Mamy cytrynę, którą oczywiście musimy przekroić po to, żeby wszystkie eteryczne związki opanowały naszą lodówkę i żeby to był bardzo przyjemny cytrynowy, taki cytrusowy zapach. Bądź możemy przełamać na pół laskę cynamonu, tylko wiemy, że laska cynamonu to nie jest tania przyprawa, no ale jeżeli ktoś chce mieć trochę orientalny taki zapach w lodówce, po chwili, a wcześniej pozbyć się właśnie tego nieprzyjemnego zapachu, możemy taką laskę cynamonu przełamać i pozbędziemy się nieprzyjemnego zapachu. Tak jak mówiłem na początku, w sklepach można kupić całą gamę różnych produktów, które są dedykowane właśnie do usuwania nieprzyjemnego zapachu z lodówki, ale wszystko to można zastąpić tymi naturalnymi, o których wcześniej powiedziałem. Musimy zapamiętać jedną zasadę, że każdy produkt, o którym wcześniej mówiłem, po jakimś czasie sam emituje nieprzyjemny zapach. Dlatego ten proces musi być ciągły i musimy na przykład taki żwirek silikonowy wymieniać przynajmniej raz na tydzień. Zasada święta we wszystkich zakładach, które produkują żywność, ale i nie tylko, we wszystkich miejscach, gdzie składujemy produkty wytworzone w różnych chłodniach składowych, ale także zasada bardzo ważna w naszej lodówce, to jest zasada FIFO, czyli first in i first on. Lodówka jako taki magazyn surowca w zakładzie przetwórczym. Produkty kupione w poniedziałek i produkty kupione w piątek, to te w poniedziałek muszą stać na samym przodzie naszej lodówki po to, żebyśmy te produkty pierwsze skonsumowali, pierwsze użyli do wyprodukowania naszych potraw, a te, które mają jeszcze dłuższą datę przydatności, stawiamy gdzieś na końcu. Czyli nowo kupiony produkt z dłuższą datą zawsze stawiamy z tyłu. Warto, to taka zasada, która oszczędza nam nasz portfel, nasze oszczędności, ale przede wszystkim dzięki temu nie marnujemy żywności. Przed większymi zakupami zwracajmy uwagę, co mamy w lodówce. Planujmy nasze posiłki po to, żeby precyzyjnie kupować produkty, tym bardziej, że mnóstwo czasu, mnóstwo energii, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo zwierząt jest jak gdyby wykorzystywana do produkcji naszej żywności. Szkoda, jeżeli ją wyrzucamy. Często jest tak, że przychodzimy do domu, jesteśmy już zmęczeni pracą, później zakupami, kupiliśmy mnóstwo rzeczy i po prostu to wrzucamy do lodówki. Bez żadnego składu, bez żadnego pomysłu, tylko po prostu, aby opróżnić torby.
Nie robimy tego. Staramy się robić to w sposób przemyślany, zgodnie z pewnymi zasadami, po to, żeby te błędy przy zapełnianiu lodówki, przy składowaniu, przechowywaniu żywności w naszej lodówce nie spowodowały żadnych problemów zdrowotnych naszego organizmu i naszej rodziny. Często kupujemy wędlinę krojoną, kupujemy w sklepie, no i niestety jest ona pakowana w plastikowe torebeczki. Przychodzimy do domu, wyjmujemy to z tych torebek, z tych jednorazówek i przekładamy do czystych pojemników. Generalnie nasza lodówka powinna wyglądać w ten sposób, że w tej lodówce są mnóstwo różnych puzli, mnóstwo różnych pudełek, które są idealnie dostosowane do naszej lodówki. Przekładamy tą wędlinę do czystego pojemnika. Oczywiście preferowane i najlepsze są szklane, bądź tą wędlinę w taki babciny sposób, jak to było jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, zawijamy w pergamin, który możemy kupić w sklepach, zrolowane i można oderwać kawałek, zawinąć wędlinę. Przez 3-4 do 5 dni powinna tam zachować swoją świeżość. Wkładając żywność jakąkolwiek do pojemników lub słoików, pamiętamy o tym, żeby te słoiki nie były zbyt szczelnie zamknięte. Często możemy zresztą spotkać i kupić pojemniki, które mają specjalne otwory na górze, które po prostu jak gdyby dawkują ilość powietrza, ilość wymiany powietrza między tym, co się dzieje w lodówce, a tym, co jest w środku pojemnika. Zapewniamy dzięki temu dostęp powietrza. Starajmy się kupować wędlinę w kawałku. Ona się trochę w plasterkach, ona szybciej się psuje. Wiem, że trudno jest później pokroić, że jest to niewygodne, że ta wędlina nie jest tak pokrojona idealnie jak w sklepie i może gorzej wygląda na półmisku, ale mimo wszystko, jeżeli kupujemy tą wędlinę tylko dla nas, warto to kupić w kawałku, po to, żeby właśnie ona dłużej zachowywała swoją świeżość. Musimy pamiętać o zasadzie takiej, że im bardziej przetworzona żywność, akurat w tym przypadku wędlina, bądź wytworzona jest z podrobów. Znam ludzi, którzy bardzo lubią pasztetową, bardzo dobry pasztet albo bardzo dobry salceson. Musimy pamiętać o jednym, że te produkty psują się znacznie szybciej niż produkty takie, które są wyprodukowane z jednego kawałka mięsa. Także proponuję natychmiastową konsumpcję, kupujemy to i konsumujemy, zjadamy to bądź na kolację, bądź na śniadanie. Starajmy się nie stosować folii aluminiowej do zawijania żywności i do wkładania do lodówki, a już o zgrozo najgorsze jest to zawinąć w folię tą aluminiową coś i włożyć do zamrażarki. Pamiętajmy, że produkty, które mogą ciec, czyli mogą wydzielać różne płyny, tak jak twaróg, parówki niestety, bądź ryba wędzona, przekładamy koniecznie do pojemników, po to, żeby ustrzec się przed tym, że będziemy musieli myć tą lodówkę, czyścić ją znacznie intensywniej, znacznie częściej niż powiedzmy zakładając raz w miesiącu. Zasada bardzo ważna i zasada taka wręcz święta to, że surowe mięso, na przykład drób bądź wieprzowinę, nigdy nie kładziemy na jednej półce obok produktów wysoko przetworzonych, na przykład takich jak salami. Ta żywność przygotowana bądź żywność, która jest przygotowana do takiej natychmiastowej konsumpcji, do natychmiastowego spożycia. Pamiętajmy o czymś takim, jak zanieczyszczenie krzyżowe. I wtedy produkt, który jest wysoce przetworzony, czyli wysoce bezpieczny dla nas, natychmiast może być opanowany przez te bakterie, które są obecne na powierzchni mięsa surowego, czyli takiego mięsa, które musi być poddane obróbce termicznej po to, żeby te bakterie zostały zniszczone. Rzecz też niebywała, ale widziałem, jak są osoby, które powiedzmy przywożą ze sklepu ciepłego kurczaka z rożna, no i w takiej postaci ciekły, parujący, kiedy opakowanie jest całe jest pokryte
pokryte parą, wkładają bezpośrednio do lodówki. Nie, staramy się, żeby ten produkt doprowadzić do temperatury pokojowej i dopiero wtedy wkładamy to do lodówki. Tak samo zresztą postępujemy ze wszystkimi produktami, ze wszystkimi pokarmami, które na przykład przygotowaliśmy na obiad. Poczekajmy, żeby to się schłodziło, ostudziło i dopiero wtedy wkładamy to do lodówki. Już nie mówiąc o tym, że możemy doprowadzić do tego, że pierwsza lepsza zupa może następnego dnia być mega kwaśna. Staranne pakowanie produktów o silnym zapachu. No oczywiście mowa tutaj może być przede wszystkim o wszystkich serach, serach francuskich, pleśniowych, ale jakichkolwiek serach, które wydzielają bardzo specyficzny, charakterystyczny zapach, który w lodówce wiadomo, że jest zapachem sera, w innym miejscu może nasuwać zupełnie inne jakieś skojarzenia. Starajmy się mieć 2-3 takie pojemniki specjalnie do serów miękkich, do serów twardych, po to, żeby ten zapach, bardzo miły i sympatyczny, był jednak w tym pojemniku, a nie rozprzestrzeniał się po całej lodówce. Czy wszystkie półki w lodówce są takie same? No wiadomo, że nie. Górna półka w lodówce to jest ta półka, która zazwyczaj charakteryzuje się najwyższą temperaturą. W niektórych modelach lodówek, szczególnie tych starszych, może dochodzić tam nawet do 10 stopni Celsjusza. To jest miejsce, gdzie powinny być przechowywane różne dżemy, powidła, musztardy, majonezy, ale także kefiry i jogurty, dlatego że ta temperatura około 10 stopni przez powiedzmy dobę, przez 2 powoduje nam, że rozwijają się tak zwane dobre bakterie kwaszące. One w jeszcze większy sposób potrafią uwypuklić smakowitość, smakowość naszego produktu. Tam też składujemy oliwki i mega pyszne suszone pomidory w oliwie z bazylią na przykład. Środkowa półka. Środkowa półka to ta półka, gdzie z racji tego, że jeżeli mamy taką dużą lodówkę jak ta widoczna za mną, po mojej lewej, a Państwa najprawdopodobniej prawej stronie, w takiej lodówce po środku stawiamy rzeczy, które najczęściej, jak gdyby do nich najczęściej sięgamy. Tam temperatura jest od 4 do 7 stopni. Jest idealnym miejscem na produkty o krótkiej dacie trwałości. Biały serek, twarożek i wędlina. Jest to również idealne miejsce na potrawy przygotowane w domu. To, co nam powiedzmy zostaje z obiadu na następny dzień, ale w odróżnieniu od tych, co wcześniej mówiłem, że muszą być idealnie szczelnie przykryte, tutaj, znaczy nieszczelnie przykryte z małym dopływem powietrza, tutaj pamiętajmy, że te produkty, które żeśmy przygotowali, które mamy już po takiej ekstremalnej obróbce termicznej, starajmy się, żeby były bardzo szczelnie przykryte, żeby tam żadne bakterie nie wnikały. I zazwyczaj, a tak powinno być, powinniśmy te produkty następnego dnia skonsumować absolutnie do końca i zapomnieć o ich istnieniu. Wykorzystujemy pojemniki w tej środkowej półce i tutaj właśnie przyda nam się cała gama takich pojemników. Proponuję najpierw wymierzyć swoją lodówkę, zanim się udamy do sklepu. Nie chcę reklamować jednej sieci sklepów, ale jest taki sklep, gdzie tych pojemników Państwo dostaną w każdej konfiguracji. Większe, mniejsze, jedne wchodzą w drugie i takie pojemniki powinniśmy mieć do wykorzystania w naszym domu. Możemy je piętrować. Są fantastyczne pojemniki, że jeden w drugi wchodzi i mamy różne rodzaje wędlin, różne rodzaje sera. To jest bardzo dobre. Wykorzystuje nam idealnie powierzchnię w lodówce, a zawsze musimy pamiętać, że składowanie żywności, tu trochę odchodzę od naszej lodówki, ale składowanie żywności generalnie w chłodzie i w mrozie na całym świecie jest bardzo drogie, a tego miejsca jest zazwyczaj bardzo mało. Starajmy się to miejsce wykorzystywać idealnie. Należy pamiętać, że w lodówce krąży stosunkowo suche powietrze. Co to oznacza dla naszej żywności? Nasza żywność może podlegać procesowi wysuszania. Jedyna rozsądna metoda to właśnie przechowywanie jedzenia w pojemnikach. Jak się rozejrzymy, to okaże się, że są właśnie specjalne takie pojemniki, o których mówiłem, do serów, do wędlin i do owoców, które zapobiegają
właśnie procesowi wysuszania. Dolna półka to najniższa temperatura, około 2 stopni Celsjusza. To jest idealne miejsce do przechowywania wszystkich surowych rzeczy, świeżego mięsa, świeżych ryb. Panująca w tym miejscu temperatura ogranicza właśnie nam i zmniejsza możliwość rozwoju wszystkich szkodliwych, chorobotwórczych drobnoustrojów. Mięso i ryby trzymamy w oddzielnych, zamykanych pojemnikach, które można umyć. Ja preferuję pojemniki szklane. Szkło raz umyte w zmywarce, drugie nie ma tych chropowatości i wiem, że szklany pojemnik z plastikową przykrywką jest idealnie umyty, idealnie jak gdyby przygotowany do tego, żeby można tam włożyć żywność. Pojemniki, które mają porowatą strukturę, no to niestety, ale jest ryzyko, że nie jesteśmy w stanie tego domyć w sposób taki idealny. Dolne szuflady to powinno być miejsce, gdzie jest znowu temperatura od 7 do 10 stopni Celsjusza, ale w tym miejscu występuje najwyższa wilgotność. Dlatego to jest idealne miejsce do przechowywania wszystkich warzyw i owoców. Oczywiście tych, które powinno się przechowywać w lodówce, bo są takie warzywa i owoce, których generalnie nie powinniśmy wkładać do lodówki. Pamiętajmy, że na przykład maliny i truskawki, które kupujemy, wkładamy do lodówki, a dopiero przed konsumpcją powinniśmy te owoce umyć. Sałata, którą często kupujemy teraz w sklepach i jest szczelnie zamknięta, niestety w folii. Jeżeli chcemy, żeby ta sałata przez następne 2-3 dni była w takim idealnym stanie, utnijmy kawałek rogu po to, żeby była trochę tej wymiany powietrza, żeby nie następował proces przemiany azotanów w azotyny, gdyż są mega szkodliwe dla naszego organizmu. Drzwi. Drzwi oczywiście powinny być zawsze zamknięte i światło zgaszone, ale pamiętajmy, że drzwi w lodówce to jest królestwo butelek i sosów. Tutaj na tych drzwiach najlepiej, żeby stały soki otwarte, które żeśmy zaczęli konsumpcję, a powinny być skonsumowane w ciągu 24 godzin. Tutaj stawiamy wodę, sosy, oleje roślinne, a górna część to zazwyczaj są jajka i tak jak na przykład, tak jak u mnie na przykład w domu, wkładane są czasami też te leki, które muszą być przechowywane w temperaturze właśnie lodówkowej, chłodniczej. Pamiętajmy, że są alkohole, które mogą się zepsuć. Także to nie jest tak, że alkohol się nie psuje. Niektóre alkohole też musimy wstawiać do lodówki. Zbyt przeładowana lodówka, powiem tak, że moje córki nie wiedzą, co to jest za stan, dlatego że zawsze jak otwierają lodówkę, mówią, że nie ma co jeść, tato. Trochę mnie to dziwi, bo lodówka jest, no nie będę mówił, że cała pełna, ale no 3/4 jest pełna, no ale niestety one twierdzą, że nigdy nie ma nic do jedzenia, ale zbyt przeładowana lodówka, musimy pamiętać, utrudnia cyrkulację zimnego powietrza. Dlatego ustawiając wszystkie te elementy, wszystkie te produkty, o których mówiłem wcześniej, starajmy się zachowywać tak, żeby z tyłu stały te większe, z przodu te niższe, ale zachowując oczywiście zasadę FIFO i zasadę przydatności, terminów przydatności do spożycia. W miesiącach letnich, za chwilę te miesiące letnie, te dni letnie się skończą, starajmy się, żeby w miesiącach letnich w chłodziarce tą temperaturę jednak obniżyć do 2 stopni Celsjusza. Zbyt częste otwieranie lodówki oczywiście powoduje za dużą wymianę temperatury i tak jak ja zawsze mówię swoim córkom, że naprawdę lodówki nie trzeba wietrzyć, ona nie potrzebuje wietrzenia. Pamiętajmy też o mega istotnej rzeczy, bo czasami o tym jak gdyby nie wiemy, nawet nie sprawdzamy, ale drzwi lodówki powinniśmy delikatnie je pchnąć, one się powinny delikatnie same domknąć. Często jest tak, że są różne wybrzuszenia, że coś wystaje i przeszkadza właśnie temu zamknięciu się lodówki, a w momencie, kiedy lodówka będzie niezamknięta, ona będzie nadmiernie pracowała i przy starych modelach może doprowadzić do awarii lodówki w bardzo krótkim okresie czasu. Czego nie trzymamy w lodówce? Nie trzymamy w lodówce produktów niektórych dlatego, że mogą się po prostu zepsuć w lodówce.
Owoce egzotyczne, pomidory, rośliny strączkowe, ogórki i cukinia powinny stać normalnie na stole kuchennym, bądź na wyspie kuchennej, bądź tutaj, gdzie przygotowujemy żywność do spożycia. I tego starajmy się nie wkładać do lodówki, bo psujemy walory smakowe tych produktów. Mrożenie, czyli to, co lubię. W zamrażalniku powinniśmy układać żywność bardzo blisko siebie. Układamy to na ścisk, ciasno, dlatego że wtedy praca zamrażarki jest sprawna i bardziej energetycznie efektywna. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli coś mrozimy, to mrozimy to tylko i wyłącznie w postaci świeżej i w dobrym stanie. Nie może być sytuacji takiej, że jemy parówki przez 2-3 dni, zostaje nam jedna. Nie, już tej parówki nie chcę, to ja sobie ją zamrożę. Jeżeli kupujemy coś w sklepie, przychodzimy, to wtedy to wkładamy do zamrażarki, bądź po zrobieniu produktu jakiegoś dzielimy i coś zjadamy, co nam zostaje, wtedy mrozimy. Ale to nie jest tak, że coś długo leży w lodówce i na końcu wrzucamy do zamrażarki. Mrozimy właśnie po dokonaniu zakupów lub po przygotowaniu, po ostudzeniu, a wręcz wychłodzeniu tego produktu. Nigdy nie możemy wprowadzać do zamrażarki produktu, który ma więcej stopni, jest cieplejszy niż produkty, które mamy w chłodziarce. Produkty pakujemy w płaskie opakowania. Staramy się kroić, żeby ten produkt był płaski. Dlaczego? Dlatego, że im produkt cieńszy, tym szybciej ulega zamrożeniu, tym szybciej doprowadzamy ten produkt do tej temperatury zadanej w naszej zamrażarce, czyli powiedzmy do minus 18 stopni. Pamiętajmy o materiałach do pakowania. Raczej nie papier. Będziemy mieli problem później przy rozmrażaniu i przy otwieraniu tego produktu. I nie wszystkie torebki foliowe, nie każda folia nadaje się do tego procesu. Najlepszy sposób, Szanowni Państwo, to co już od dłuższego czasu jest na rynku, czyli mamy specjalne zgrzewarki próżniowe, mamy specjalne pojemniki próżniowe, z których usuwamy powietrze, wprowadzamy produkt, usuwamy powietrze, wkładamy do zamrażarki i zamrażamy dany produkt w próżni, unikając jak gdyby dłuższego, jest mniejsza osuszka, to jest raz, a poza tym jest jak gdyby mniejsza ta ingerencja powietrza w produkt zamrożony. A czego nie należy mrozić? Wydawałoby się, że można wszystko zamrozić, generalnie wszystko można zamrozić, ale nie powinniśmy mrozić na przykład produktów bogatych w wodę. Winogrona, kiwi, ogórek, pomidor, chyba że mrozimy to z jednym zamiarem, że zrobimy z tego później smoothie. Nie mrozimy produktów nabiałowych, czyli jogurty, śmietana, miękkie i świeże sery. Jedno odstępstwo, że ścieramy ser twardy i po rozmrożeniu posypujemy mój ulubiony makaron po bolońsku. Produkty skrobiowe, makarony, ryże, ziemniaki, dlatego że po rozmrożeniu generalnie na 100% nie zachowają swojego pierwotnego wyglądu, swojej pierwotnej struktury, tylko zrobi się z tego papka. Nieopatrznie niektórzy zamrażają napoje w szklanych butelkach. Później dziwią się, dlaczego jest rozwalona butelka. Dopuszcza się, jak to ja mawiam w domu, dopuszcza się szybkie schłodzenie wina białego, półwytrawnego na piątkową kolację, ale oczywiście nie doprowadzamy do tego, że wino jest zamrożone. Jajka, tutaj są generalnie zdania podzielone. Niektórzy uważają, że jajka można zamrozić. Ja powiem szczerze, nigdy nie próbowałem, więc jeżeli ktoś chce, niech sam spróbuje. I nie mrozimy produktów, które już były zamrożone, następnie rozmrożone, no i zostaje nam i ponownie zamrażamy. Unikajmy tego, bo możemy doprowadzić do poważnych zatruć. Mamy lodówkę, w tej lodówce mamy produkty i na każdym produkcie jest data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia. Niby jest to gra słów, niby brzmi tak samo, no ale właśnie diabeł tkwi w szczegółach, że generalnie te dwa zwroty odnoszą się do zupełnie innych grup produktów. Zwróćcie Państwo uwagę, że kupując jakiś produkt, na którym będzie data minimalnej trwałości,
ta data minimalnej trwałości odnosi się do produktów o bardzo długim okresie przydatności. Termin przydatności do spożycia dotyczy produktów szybko psujących się. Każdy producent jest zobowiązany do określenia poprzez badania przechowalnicze tego terminu, w którym tą żywność trzeba spożyć. Data minimalnej trwałości, czyli najlepiej spożyć przed i najlepiej spożyć przed końcem, to na przykład jest data, którą znajdziemy na konserwach, które mają generalnie bardzo długi okres przydatności, są wysoce przetworzoną żywnością. Termin przydatności do spożycia, określany mianem należy spożyć do, to są właśnie jogurty, to są serki, gdzie ten termin przydatności do spożycia jest nieprawdopodobnie krótki i nigdy nie wolno spożywać produktu po dacie na etykiecie. W tych wcześniejszych produktach jest minimalna data. Ja ją przestrzegam, ale wiem, że co niektórzy dzień, dwa też spożywają, ale generalnie nie powinno się tego robić. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Wszystkie pytania proszę kierować na mój adres mailowy podany na ostatniej stronie naszego webinaru. Zapraszam Państwa do odwiedzania na naszą stronę www.snsfoods.pl, a także na naszą stronę na YouTube. Dziękuję bardzo.